dobry, witamy z Opola w ten sierpniowy, ciepłe popołudnie. Dzisiaj jesteśmy w gołębniku Jerzego Koźlika, czołowego hodowcy z Polski. Jerzy Koźlik jest utytułowany na arenie też międzynarodowej jako olimpijczyk, a kilka słów też o sobie może tutaj właśnie od razu powiem, żebyś Ty powiedział. Dzień dobry, witam wszystkich kolegów w Rumunii. Tak jak powiedział mój syn, nazywam się Jerzy Koźlik. W Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jestem od 1968 roku, czyli w tym roku obchodzę jubileusz 55 lat nieprzerwanej przynależności, nieprzerwanego lotowania. Nie opuściłem ani jednego sezonu lotowego, ani jednego lotu, także całe programy lotowe przez 55 lat, które Polski Związek organizował, wykonałem w 100%. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Lotuję w oddziale Opole 2, w okręgu Opole, który zrzesza 1700 członków. Mój oddział to jest plus minus 100 hodowców, a Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z główną siedzibą w Orzeszu liczy 43 000 hodowców. Tak jak koledzy wiedzą, na pewno jest to jeden z największych związków aktualnie w Europie, no i największych związków zrzeszonych w FCI. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o siebie? Gołębie hodowałem praktycznie od małego dziecka. W 1965 roku, kiedy miałem 11 lat, przyniosłem pierwsze gołębie pocztowe do domu. Oczywiście mama nie była bardzo przychylna mojej pasji, bo wiadomo, byłem uczniem szkoły, na pierwszy plan chodziła nauka. No a ja przyniosłem sobie 4 gołąbki do istniejącego gołębnika, bo muszę powiedzieć, mój ojciec hodował gołębie w tym czasie. Były to gołębie wprawdzie ozdobne, których ja nie lubiałem, zresztą nie przepadam za nim do dnia dzisiejszego. Tam zaaklimatyzowałem te moje pierwsze gołębie pocztowe, które z biegiem czasu wypierały te gołębie rasowe. Niemniej mój ojciec wcześniej był członkiem PZHGP, ale poprzez pracę w delegacji musiał te gołębie zlikwidować. Kiedy moja pasja się narodziła, w późniejszym okresie również wstąpił do PZHGP i praktycznie do śmierci lotował. No dobra, a powiedz mi właśnie, jak teraz przez te wszystkie lata, na pewno zaczynałeś właśnie od jakiejś gamy gołębi, gdzie na początku były to jakieś, powiedzmy, no nieznane rodziny, ale no z biegiem lat wiem, że dużo właśnie u Ciebie się zmieniło. Twoja teraz linia, no bo można powiedzieć, już to jakby jest trochę już Twoja linia, która jest wypracowana przez te lata Twojego jakby doświadczenia i tutaj krzyżowania tych najlepszych, ale tak naprawdę co było jakby tutaj genezą Twojej, powiedzmy, no linii, jakie tutaj gołębie składowe się na to, powiedzmy, tutaj zebrały? Oczywiście, że nie można porównywać początków mojej hodowli, jeśli chodzi o szczepy czy wartość gołębi z gołębiami w późniejszym okresie, bo pierwsze gołębie to były gołębie zupełnie przypadkowe, które otrzymałem od znajomych, wujków czy tam innych hodowców. Natomiast kiedy się ożeniłem, kiedy na poważnie zająłem się, tak już całkiem na poważnie, hodowlą gołębi pocztowych, pasja była zresztą u mnie od zawsze, no ale wiadomo, warunki finansowe, warunki życiowe no nie pozwalały aż na tak profesjonalne prowadzenie tego. Kiedy już ustatkowałem swoje życie rodzinne, zacząłem to na poważnie traktować. Oczywiście otworzyły się granice Polski na zachód. Można było swobodnie się przemieszczać, można było zwiedzać hodowle zachodnie, można było ten materiał również nabyć, gdzie go również nabyłem i powiem, że piętno na mojej hodowli wtedy, co procentuje po dzień dzisiejszy, to były gołębie Karla Mullemansa i braci Jansen z Arendong. To były głównie gołębie, które zrobiły podwaliny pod tą hodowlę. Tak. Oczywiście, że tych gołębi w późniejszym okresie zostały wkrzyżowane gołębie innych hodowców, ale głównym kryterium wartości u mnie gołębia to był kosz lotowy. Tak. Rodowody rodowodami, człowiek był świadom, z jakich to gołębi się wywodzi, z jakich linii to się wywodzi, ale podstawą były
loty konkursowe i wyniki tych gołębi. I na bazie tych gołębi poprzez wieloletnią selekcję, poprzez krzyżowanie, poprzez odsiew tych słabszych gołębi wypracowałem sobie tą linię gołębi, którą w tej chwili posiadam. Nie twierdzę, że jest jakaś stagnacja, bo człowiek, wiadomo, cały czas dąży do wychowania lepszych, szybszych, mądrzejszych, ładniejszych tych gołębi i od czasu do czasu jakiegoś gołębia się wprowadza, ale bardzo ostrożnie, bo linia jest tak ugruntowana, że nie trzeba tam jakichś wielkich modyfikacji, Jest no ale stabilnie. normalne jest to Jest wśród stabilnie. hodowców, że czegoś szukamy lepszego, nie? No dobrze, a powiedz jeszcze tak właśnie, bo no dużo hodowców, szczególnie też właśnie hodowców w Rumunii, specjalizuje się u nich na przykład od właśnie w lotach dalekich. No u Ciebie to nie jest tak do końca, bo Twoje gołębie są troszkę szerszy spektrum, tak? Także powiedz trochę też o tym. Jeśli chodzi o kolegów z Rumunii, ja ich podziwiam za te ich loty dalekodystansowe, bo znam trochę ten temat, bo widzę, że te loty urządzają z różnych miejsc, między innymi z Polski, z Berlina i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla mnie znane i jest to godne podziwu dla ich te właśnie loty dalekodystansowe. Natomiast jeśli chodzi o mój przypadek i tu mój rejon, mój oddział, my układamy plany lotowe pod gołębie Alerund. Loty rozpoczynamy od 100 km, kończymy na 900 km. Są hodowcy, ale nie jest to aż tak popularne jak w Rumunii, że specjalizują się w tych supermaratonach, tak jak koledzy rumuńscy. U nas bardziej przykłada się na współzawodnictwo drużynowe. Polega to na tym, że wiadomo, loty sprinterskie są, jeśli rozmawiamy o punktacji drużynowej, są loty sprinterskie, są loty średniodystansowe, są loty maraton typu powyżej 700 km. Oczywiście gramy pewną grupą, pewną drużyną gołębi, którą się typuje na dany lot, się wybiera tą drużynę, typuje. Te gołębie otrzymują punkty, oczywiście te gołębie wytypowane na dany lot. To jest składowa drużyny, no i jest punktacja drużynowa i ten największy prestiż jest te zwycięstwo na koniec sezonu, te drużynowe. No oprócz tego oczywiście są osobne klasyfikacje, tak jak powiedziałem, w sprincie w kategorii A, w średnim dystansie kategoria B, dłuższy dystans kategoria C, no i kategoria maraton powyżej 700. No, są to kategorie ustalone przez FCI. Koledzy z Rumunii oczywiście wiedzą, o czym tak, mówię, tak, bo tak, oni tak. też w tym Operują. i wystawiają swoje gołębie na olimpiadach z niemałymi sukcesami, bo naprawdę mają sukcesy. No oprócz tego jeszcze jest kategoria standard. Oczywiście gołębie muszą ten limit kilometrażowy osiągnąć, żeby się znalazły w tej kategorii. Zresztą też trzeba powiedzieć, że koledzy rumuńscy w standardzie też są mocni. Także tak to wygląda. Natomiast no, Polski Związek również organizuje te supermaratony typu Ostendy, z Brukseli, z Paryża, no ale nie są aż tak popularne jak u Jasne. kolegów w Rumunii. Nie? Słuchajcie, teraz może byśmy przeszli do gołębnika. Popatrzymy tutaj właśnie, jak to wygląda od środka w gołębniku Jerzego. Porozmawiałem też trochę o produktach Cest Farmy, które właśnie on tu już z powodzeniem stosuje od kilku lat. Właśnie też porozmawiałem trochę o tych wynikach, jakie tutaj na przestrzeni lat udało mu się zgromadzić. Dość jakby tutaj stabilna, cały czas topowa forma. Co też potwierdza tutaj jakby jakość produktów Cest Farmy, bo właśnie z racji tego, że od kilku lat on tutaj lotuje na tych produktach, też cały czas ta topowa forma tego gołębnika jest zachowana. Także zapraszam Was do środka, pogadamy trochę właśnie o gołębiach, o produktach i o wynikach. Jesteśmy już teraz w gołębniku. Teraz chcieliśmy Wam pokazać właśnie kilka tutaj topowych gołębi z gołębnika, na których też właśnie cały ten gołębnik jakby się opiera, na ich właśnie tutaj rodzeństwu, rodzicach. I tutaj mamy pierwszego gołębia, to jest właśnie Tornado. I kilka słów może ojciec właśnie powiedzieć o tym właśnie gołębiu. I teraz powiem tak o tym gołębiu. Daj no mi tutaj bliżej to zdjęcie Proszę bardzo. i na potwierdzenie moich słów, że staram się chować te gołębie Alerund, tak jak powiedziałem, więc kolegom chcę zaprezentować, że ten gołąb zdobył pierwszy konkurs na 6800 gołębi z lotu 726 km. Miał wyprzedzenia wtedy 10 minut na tym locie. Na kolejnym locie 766 też był pierwszy.
Na locie 324 też był pierwszy. Na locie 329 km również był pierwszy. I tu jest w pierwszej setce te konkursy w różnej ilości wkładanych gołębi i na różnych dystansach. 780, 780 i 300 i 200. Także jest to typowy gołąb allround, który summa summarum co roku wkładany był 14 razy i praktycznie wykonywał całe plany lotów. Zdobywałem 14, 13, 12 konkursów na wszystkich dystansach. Natomiast tak wygląda, no wiadomo, że w tej chwili okres pierzenia, także już trochę jest, trochę już te piórka traci. Niemniej jest to gołąb, który rozsłabił mój gołębnik w bardzo dużym stopniu. No właśnie, opowiedz tu Natomiast, żeby przybliżyć kolegom, to ten gołąb akurat zdobył złoty medal na Spartakiadzie w Budapeszcie w 2012 roku. Mimo naprawdę ponętnej oferty finansowej tego gołębia nie sprzedałem. Tu są wyszczególnione jego konkursy i ten gołąb okazał się super rozpłodowcem. Wiele gołębi tutaj na tym gołębniku jest bezpośrednio z niego lub z jego już dzieci. Mam jego naprawdę fajną grupę potomków w rozpłodzie i to mi daje ten gen cały czas przechodzi super dalej. sprawy. Tak. Również na wspólnych gołębnikach, w których tam biorę od czasu do czasu udział, z wielkimi sukcesami te gołębie pokazują swoją wartość. Pokażę może jakiegoś z jego bezpośrednich dzieci. Wspaniałe lotniki. Tu mamy prosty przykład jednego z nich. Tak wygląda. Sezon lotowy zakończyliśmy z końcem miesiąca lipca. Tak wygląda ten ptaszek. Można zobaczyć, jakie ma silne, mocne plecy. Można zobaczyć jego głowę, jego oko z przybliżeniu. Także to jest naprawdę szlachetny gołąb. I tych gołębi mam tutaj naprawdę dość dużo rozhodowanych. I w różnych konfiguracjach, z różnymi gołębiami. Jasne. Bardzo się fajnie parują i Słuchaj, bardziej potomstwo wychodzi, nie? A powiedz nam trochę teraz właśnie tutaj z racji tego, że już właśnie masz jakiś swój zawsze mniej więcej plan, jeśli chodzi o dobieranie gołębi do siebie. No. To jest wiadomo, tutaj mniej więcej przedstawiłeś. Ale jak kształtuje się Ciebie teraz przez te lata i ostatnie też lata, kiedy już właśnie stosujesz Cest Farmę, jak wygląda u Ciebie przygotowanie do, powiedzmy, przygotowanie tygodniowe do lotu, tak? Powiedzmy, no teraz jak na młode, albo też wcześniej jak gołębie stare, jakie Ty, powiedzmy, stosujesz takie Twoje, no, triki, czyli powiedzmy, jak wygląda Twój plan, jeśli chodzi o suplementy, o karmę i te takie kwestie? No suplementacja jest to bardzo, bardzo szeroki spektrum opowiadania. Niemniej w tamtym roku, uczciwie powiem, leciałem na pewnej gamie produktów Cest Farmy. W tym roku praktycznie cały program lotowy zamknąłem na tych produktach, bo uważam, że faktycznie te produkty są super dopracowane. To, że są ładnie opakowane dla oka, dla klienta, to swoją drogą są bezkonkurencyjne, ale ich wartość odżywcza, ich wartość użyteczna, że tak powiem, jest naprawdę na wysokim poziomie. I poprzez podawanie tych produktów widać reakcję tych gołębi, czy to w rozpłodzie, czy to w przygotowaniu do lotów, że ten organizm po prostu reaguje. Tak. Bo jeżeli podajesz jakiś produkt, a zero reakcji, no to wiadomo, że ta wartość jest bardzo znikoma. Natomiast produkty Cest Farmy, no nie będę tu szczegółowo mówił, ale taki w czasie lotów, taki Fly Power, Amino Forte, to widać, że to robi robotę. Zdrowotność stada. Ja systematycznie stosuję Sanocest. Tak, uzdatniasz wodę. Jakoś przypadków chorobowych no, praktycznie nie ma. Przy młodych gołębiach teraz stosuję Tricogo. Gołębie naprawdę w świetnej kondycji fizycznej,
Oczywiście Hetley Ale, naprawdę oleje stosowałem w życiu różne. Sam bym go wypił, że tak powiem. Tak, mocno stężony, widać taki dość gęsty, tak, dobra zawartość tych Bardzo składników. naprawdę wartościowy produkt. Mor koncentrat. Tak, koncentrat Ten węgla. koncentrat bagienny. W rozpłodzie naprawdę super efekty. No, taka prozaiczna sprawa jak sól do kąpieli. O, Blue Salt, tak. Naprawdę, no ta sól, te głębie stają się żywsze. Widać, że ten magnez jednak przechodzi w ten organizm. Insektów nie ma, pierze jedwabiste, no coś więcej trzeba. Dokładnie. A powiedz teraz jeszcze tak, bo z racji tego, no, że widać, że to u Ciebie właśnie stabilna jest ta forma tego gołębnika przez te wszystkie lata. Powiedz, jakie teraz są jeszcze plany na, no, na te młode, na najbliższy okres, tak? Jeśli chodzi o Twoje, no powiedzmy taki jakby, no, co chciałbyś teraz uzyskać? Jaki jest Twój cel? No dla tych gołębi młodych powiem tak. Oczywiście, że człowiek oczekuje tego sukcesu, ale nie za wszelką cenę. Loty młode dla mnie stanowią przyuczenie tych gołębi do przyszłych zadań jako loty dorosłe. Natomiast jesteśmy akurat po pierwszym locie, mieliśmy tydzień temu, na 100 hodowców osiągnąłem 7. wynik, co ja uważam jest to wynik bardzo dobry ze względu, że specjaliści od młodych, a nie brakuje ich tu, którzy trenują, wożą je od poniedziałku do piątku, przyciepniane młódki już prowadzone systemem wdowieństwa, a moje przeciwko nim prowadzone normalną metodą z siodełka. Oczywiście dbam, jeszcze raz dbam o zdrowie tych gołębi. Tak. I to jest podstawa i one naprawdę sobie radzą, no zobaczymy co się dalej wydarzy. Niemniej w tamtym roku było to samo, zająłem 3. miejsce na ponad 100 hodowców, także uważam, oczywiście gołębie muszą być, ale przede wszystkim utrzymanie ich w zdrowiu. Tak, całoroczne. Całoroczne. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, oczywiście używam w tej chwili już od urodzenia, że tak powiem, bo od rozpłodu produkty C-Farmy. I jeszcze raz podkreślam, naprawdę są dopracowane, sprawdzają się te produkty. Mimo przerabiania różnych produktów przez całą moją karierę, bo wiadomo, przez 55 lat Kilka w stestowałeś. ręce miałem różne rzeczy. Z racji tego, że prowadzimy firmę Columbex, która ma produkty praktycznie z różnych półek i z różnego zakresu, miałem do nich dostęp. No a teraz właśnie jak tą C-Farmę wprowadziłeś na polski rynek, no wypadało mi sprawdzić. No i jestem z tego bardzo zadowolony na chwilę obecną, co nie znaczy, że wszystko już odkryłem. Oczywiście. Bo dalej z tymi produktami będę pracował. Wiadomo, że sam produkt to nie wszystko. Trzeba wiedzieć, kiedy go podać, w jakiej ilości go podać. Tak, Trzeba te menu tygodniowe Dokładnie. dopracować tak. według własnych potrzeb. Dokładnie. Tak? Tak jak każdy też wie, no suplementek naprawdę to jest tylko kilkanaście procent sukcesu, tak? Na resztę składa się ciężka, wytrwała praca, dobre oko i instynkt hodowcy. Obserwacja tak? tych Dokładnie, gołębi i tak ale to, żeby właśnie być, no, że tak powiem, na najwyższym poziomie, no to jednak te suplementy są też konieczne, tak? Wiadomo, nie zrobią roboty, nie zrobią tego wyniku w 100%, ale są dobrym dodatkiem, tak? Co mi się podoba też w C-Farmie? Podoba mi się to, że pewne produkty zrobili w formie tabletek. O, tak. Jest w formie proszkowej, ale jest w formie tabletek. I taki Fly Power, taki Protamin, taki Protein Vitamineral chociażby, do indywidualnego Tak. podawania jest idealny, bo nieraz jest potrzeba wybiórczo dla pary, dla pewnej grupy gołębi. Więc po kapsułce Dokładnie. i to fajnie Tak. się również sprawdza. Także chwała firmie za to, że te produkty właśnie Takie wprowadzili w podejście. formie kapsułek. Jasne. Nie? To co, dziękujemy Ci za wizytę. Będziemy się przyglądać temu, jak to dalej u Ciebie wygląda z C-Farmą, jak to wygląda powiedzmy w najbliższym czasie, w najbliższym sezonie. No i co, życzę wszystkim dobrych lotów i do zobaczenia wkrótce następnym razem. Dziękuję również, pozdrawiam Mariusza, pozdrawiam wszystkich rumuńskich kolegów i do zobaczenia na pewno albo na wystawie ogólnopolskiej, albo na olimpiadzie w Holandii, która niebawem w styczniu będzie i na pewno cała Europa się tam znowu zjedzie. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.